Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj zrobimy czapkę, którą widziałyście na początkowych zdjęciach. To będzie zestaw czapka z szalikiem. Będziemy wykorzystywać włóczkę Rosarios 4 Bulky Light. To jest Bulky Light Print, tak dokładnie się pełna nazwa jest. Tych włóczek, które są takie właśnie wielokolorowe. Z tej marki również są dostępne włóczki jednokolorowe. Ja będę dzisiaj wykorzystywała kolor numer 213. Mam tutaj kłębuszek innego odcienia. Zobaczcie, jakie to jest przecudowne. Tutaj mam opaskę zrobioną jeszcze z innego motka. Naprawdę przecudowne cukiereczki i to jest 100% wełna, więc naprawdę czapa będzie tak ciepła, że chyba będzie najcieplejsza ze wszystkich, które mam. Jeżeli chodzi o dostępność tej włóczki, ja zostawiam Wam bardzo ważne informacje w opisie tego filmu, ponieważ ja kupiłam swoje motki akurat na targach dziewiarskich w sklepie Brioszka. I Brioszka przygotowała również dla Was super rabat i super ofertę na tę włóczkę, więc więcej informacji zostawiam w opisie. Producent tutaj przy tej włóczce zaleca nam druty szydełko 12 mm, ponieważ to jest grupa włóczek Super Bulky, 6. Myślę, że to jest troszeczkę może i na wyrost. Dla mnie to 12 szydełko zdecydowanie byłoby za grube, więc przygotowałam sobie szydełko w rozmiarze 9 mm. Zabieramy się do pracy. Rozpoczynamy od wykonania 22 oczek łańcuszka. Pętelka początkowa, której jeszcze nie liczę jako oczko, i teraz 22 oczka. Dwadzieścia dwa oczka łańcuszka i to będzie wysokość naszej czapki. Przechodzimy do szydełkowania pierwszego rzędu. Oczko łańcuszka dodatkowe na obrót, narzut nitki na szydełko, wbijamy się w to oczko, to jest tylko oczko na obrót, wbijamy się w drugie oczko licząc od szydełka i robimy tutaj oczko ścisłe z narzutem, czyli mamy narzuconą nitkę na szydełko, wbijamy się w to oczko, pobieramy włóczkę, przeciągamy pod oczkiem, następnie tutaj sobie jeszcze przytrzymujemy palcami i tą włóczkę przeciągamy również pod tymi dwiema pętelkami. To jest oczko ścisłe z narzutem. Narzut nitki na szydełko, przechodzimy do następnego oczka, pobieramy włóczkę, przeciągamy pod oczkiem i od razu pod pętelkami na szydełku. I tak pracujemy prawie do końca okrążenia. Narzut nitki, następne oczko, pobieramy, przeciągamy pod oczkiem i tutaj ja sobie zawsze tutaj przytrzymuję, żeby było mi łatwiej, rozciągam lekko, o zobaczcie, w dół. Kieruję haczyk szydełka w dół, żeby łatwo było mi to oczko ścisłe z narzutem zrobić. Hop, pod oczko, pod dwiema pętelkami. Pod oczkiem, pod dwiema pętelkami. I tak prawie do końca rzędu zatrzymujemy się, kiedy do końca rzędu zostaną nam 4 oczka. Liczymy sobie od końca, ile oczek nam zostało. Raz, 2, 3, 4. Te oczka już przerabiamy inaczej, więc zostało mi ostatnie oczko, którym robię jeszcze oczko ścisłe z narzutem. Teraz przechodzimy do części, gdzie będzie korona czapki. Musimy ją troszeczkę już robić inaczej, żeby później przy zszywaniu u góry, tam gdzie będzie pompon, nie było aż tak dużych fal, można powiedzieć, żeby tak bardzo nam się tam nie marszczyło, jak zszyjemy górę. Dlatego w ostatnich 4 oczkach, zamiast oczka ścisłego z narzutem, robimy zwykłe oczka ścisłe. Pobieramy, przeciągamy. Następne oczko pobieramy pod oczkiem, pod pętelką. Pobieramy oczko ścisłe, ostatnie oczko pobieramy pod oczkiem, pod pętelką, oczko ścisłe. Oczka ścisłe zwykłe są krótsze niż oczka ścisłe z narzutem, dlatego ta górna część czapki, gdzie właśnie jest tak zwana korona czapki, będzie nam się troszeczkę bardziej wąsko budować. Oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę i pracujemy teraz lustrzanym odbiciem. Będziemy pracować przez całą czapkę pod tylnymi pętelkami i już od tego rzędu zaczynamy pracować pod tylnymi pętelkami, czyli wbijamy się, tu jest oczko zrobione na obrót, wbijamy się pod tylną pętelkę oczka. Nie pod całe oczko, tylko pod tylną pętelkę.
Tutaj robiłyśmy 4 zwykłe oczka ścisłe. To samo robimy przy nawrocie, czyli przy drugim rzędzie, pracując od tej strony. Pobieramy, przeciągamy pod oczkiem, pod pętelką na szydełku. Pierwsze oczko ścisłe, drugie oczko ścisłe, znowu tylna nitka, pobieramy, przeciągamy pod oczkiem, pod pętelką. Następne oczko, tylna nitka, oczko ścisłe i ostatnie tylne oczko, tylna pętelka, oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy, 4 oczka ścisłe. I teraz do końca rzędu pracujemy oczkami ścisłymi z narzutem, ale też w tylnej pętelce. Narzut nitki zatem na szydełko, wbijamy się w kolejne oczko pod jego tylną pętelkę, pobieramy, przeciągamy pod oczkiem i pod 2 pętelkami tym razem. I znowu następne oczko, tylna nitka, pobieramy, przeciągamy i tak do końca rzędu. Zatrzymujemy się, kiedy już zostanie nam tylko jedno oczko do końca. Uwaga, uwaga. 2 ostatnie oczka mi zostały. Pierwsze, drugie i teraz tak, w przedostatnim normalnie oczko ścisłe z narzutem pod tylną nitkę. Natomiast tutaj w ostatnim oczku to jest część, która będzie przy buzi. I nie chcemy, żeby tutaj jakieś nieestetyczne takie dziurki nam powstały. Chcemy, żeby ta część przy buzi była jak najbardziej estetyczna i żeby też była taka dosyć zwarta, żeby nam się to nie rozciągało za mocno. Więc w ostatnim oczku robimy narzut nitki na szydełko i zamiast wbijać się tylko pod tylną pętelkę, co by spowodowało nam, o tutaj takie rozszerzenie tego oczka, co mogłoby mało estetycznie wyglądać, ostatnie to oczko ścisłe z narzutem robimy pod całym oczkiem, czyli pod całą tą literką V, pod 2 niteczkami. Pobieramy, przeciągamy pod oczkiem i przeciągamy pod 2 nitkami. I to będzie wyglądało tutaj dużo bardziej estetycznie. I troszeczkę też zwęży nam część przy twarzy, dzięki czemu czapka będzie lepiej leżała. Luźniutko oczko łańcuszka do góry. Nie robimy tutaj zbyt ciasno tego brzegu, bo nie chcemy, żeby nam nie wiadomo jak bardzo nam się tutaj ściskało przy twarzy. To ma być tylko minimalnie bardziej ścisłe niż ta część główna czapki. Wracamy z powrotem do szydełkowania. Narzut nitki na szydełko i znowu robimy odbicie poprzedniego rzędu, czyli oczka ścisłe pod tylną nitkę, oczka ścisłe z narzutem. Ponownie zatrzymujemy się, kiedy do końca rzędu będą 4 oczka. Można liczyć sobie tutaj od początku, skoro miałyśmy 22, no to można teraz liczyć tu od początku 18 tych oczek ścisłych z narzutem. Natomiast ja to robię w ten sposób, że robię teraz bez liczenia i po prostu, kiedy już się zbliżam do końca, no to wtedy patrzę, ile tam jeszcze mi zostało, żeby te 4 oczka były do końca rzędu. Raz, 2, 3, 4, czyli jeszcze 2 oczka przerabiam oczkami ścisłymi z narzutem. A te ostatnie 4 oczka tego rzędu przerabiam pod tylną nitkę zwykłymi oczkami ścisłymi. Raz, 2, 3 i 4. Zauważcie, że tutaj po tej stronie nie robię ostatniego oczka ścisłego pod 2 nitki, tylko normalnie pod tylną pętelkę. Tutaj będzie zszywane, a można również, ja sobie oczywiście przymocuję pompon, nie trzeba tego robić, ale można i tutaj nie ma takiego znaczenia, jak bardzo estetycznie będzie to wykończenie wyglądać, bo i tak będziemy to zszywać. Oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę, drugie oczko od szydełka, znowu 4 oczka ścisłe po kolei, raz, następne oczko, tylna pętelka, 2, następne 3, następne 4,
A teraz już narzut i oczka ścisłe z narzutem. I tak pracujemy znowu do końca tego rzędu. Tutaj pilnujemy na końcu rzędu, obracamy, bo zobaczcie, to się nam tutaj tak ładnie zwija, żeby nam się nie pomyliło, że to jest nasze ostatnie oczko. Zawsze ten brzeg sobie elegancko tutaj prostujemy, patrzymy od góry na robótkę, żeby dobrze rozpoznać, gdzie jest ostatnie oczko. I tutaj robimy oczka ścisłe z narzutem pod tylne pętelki, a na końcu pod ostatnim oczkiem wbijamy się pod całe oczko, pod dwie nitki, również robiąc oczko ścisłe z narzutem. Oczko, łańcuszka, obrót i pracujemy w drugą stronę. I zobaczcie, to jest tak naprawdę wszystko. Przepiękny uzyskujemy efekt takiego. Trochę wygląda to jak robione na drutach. Myślę, że ta czapka jest super łatwa. Spotykamy się za jakiś czas. Powiem Wam dokładnie, ile mam zrobione rzędów, żeby uzyskać czapkę taką właśnie dla dorosłego na obwód głowy około gdzieś tam 58 cm. I zobaczcie, tak wygląda już taka wielkość, jaka pasuje. Tutaj widać, że korona czapki zwęża się, więc jak to będziemy zaszywać, to zobaczcie, tutaj nic nam się nie będzie falowało, a tak by było, gdybyśmy nie robiły tutaj oczek ścisłych. Po zszyciu będzie całkiem to estetycznie wyglądać. Przy buzi bardzo delikatnie ta czapka również się zwęża, dzięki czemu będzie lepiej pasowała, lepiej leżała. Jeżeli chodzi o liczbę rzędów, to dla osoby dorosłej ja zrobiłam dokładnie 38 rzędów. Policzyłam to w ten sposób, że każda takie żeberko plus część z boku to są dokładnie 2 rzędy. Czyli policzyłam 2, 4, 6, 8 i w ten sposób doszłam do 38 rzędów. Przymierzyłam też sobie, czy jest ok i jak najbardziej jest w porządku. Teraz, najlepiej będzie, jeżeli zakończymy na dole. Czyli jeżeli zakończymy tutaj z tej strony, ponieważ teraz zabierzemy się za zszywanie, będziemy zszywać w tę stronę, tutaj do końca, no i najlepiej by było tutaj zakończyć, bo wtedy nie będzie trzeba nawlekać dodatkowo żadnej włóczki, żeby zszywać, tylko nadziejemy po prostu tę końcówkę, którą tutaj przejdziemy, nadziejemy na igłę do wełny i po prostu będziemy zszywać od razu. A zatem składamy, obojętnie na której stronie. Ja to robię w ten sposób, żebym tę część, na której mam oczko, była na górze. Robię dodatkowe oczko łańcuszka i teraz składam te części razem. Można również zszywać igłą, taką najlepiej plastikową, która ma naprawdę dużą, coś takiego, gdzie jest duże to oczko i bez problemu nam się taka gruba włóczka tam zmieści. Albo można zszywać oczkami ścisłymi szydełkiem. I teraz też można wkładać szydełko pod całe oczko, można tutaj z tej strony tylko pod tylną pętelkę. To już wszystko zależy od Was. Ja będę zszywała w ten sposób, że tutaj będę się po tej stronie wbijała pod tylną pętelkę. No a tutaj mamy ten nasz łańcuszek początkowy, więc wbijamy się pod cały łańcuszek i oczko ścisłe. Następne oczko, tylna pętelka. Tutaj po tej stronie są oczka łańcuszka. Pobieram oczko ścisłe. Staramy się nie zaciągać tych oczek ścisłych za mocno, żeby nam się tutaj nie zwężyła ta część. To ma być równy szef. Zszywamy oczkami ścisłymi do tego miejsca. I ostatnie oczko. I ostatnie oczko po tej stronie. I zszyte. Teraz obcinamy włóczkę. Zostawiamy kawałeczek do zszycia. Zobaczcie, to jest drugi kłębek. Jakieś, myślę, że niecałe 1,5 motka tej włóczki Rosarios schodzi na czapkę dla dorosłego.
Na koniec robimy takie jakby oczko łańcuszka i wyciągamy tę włóczkę. Robimy to po to, żeby nam się to oczko ostatnie zamknęło. I teraz tę stronę, po której zszywałyśmy, uznajemy za stronę lewą. Zakładamy na igłę do włóczki końcówkę. I teraz będziemy wykonywać przeszycia. Jak to dokładnie zrobicie, to tak naprawdę zależy od Was. Można robić dokładnie tak jak ja, jeżeli macie ochotę jakieś tam inne metody wprowadzać. Proszę bardzo, chodzi o to, żeby po prostu zamknąć górę czapki. Ja będę robiła przeszycia w ten sposób, że prowadzę igłę od środka w każdy z tych warkoczyków, tak żeby tutaj między tymi nóżkami igła mi wyszła. I raz na jakiś czas, po kilku oczkach, delikatnie zaciągam tę włóczkę. Oczywiście staramy się robić to naprawdę delikatnie, powiedzmy co 2 te warkoczyki, żeby nam się włóczka nie zerwała. Jeżeli się tego obawiacie, można sobie tutaj dodatkowo dołożyć jakby do tej włóczki jakąś nić na przykład na to zszywanie, żeby nie było, że tam się urwie i wtedy jest kłopot. Zszywamy, zaciągamy. Ta włóczka jest dosyć mocna. Może to tutaj pokażę na końcówce, zobaczcie. Próbuję. Normalnie w takich włóczkach wełnianych bardzo łatwo to by nam się urwało. No nawet nie mogę. Próbuję i nie mogę, więc jest naprawdę mocna, także tu nie powinno być kłopotu. No ale tak czy siak robimy to ostrożnie. Zszywamy. Na koniec po zaciągnięciu mimo wszystko mała dziurka tutaj zostaje, więc ja igłą przedziewam jeszcze tę włóczkę w ten sposób, żeby jeszcze mocniej to tutaj wszystko pozamykać. No i kończę w ten sposób, że zwiążę tutaj na supełek z tą włóczką, która jest z początkowego łańcuszka. Potem przewijamy czapkę na prawą stronę i pokażę Wam, jak montujemy czapka pompon. Wywinięta na prawą stronę. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj pięknie wygląda. No ta włóczka robi robotę. Mam przygotowane 2 pompony. Nie wiem, na który się zdecydować, bo mam biały. I to wygląda z białym tak. Albo szary. Może szary? No nieważne. Kupujemy gotowe pompony, które mają takie sznureczki tutaj i teraz bierzemy końcówkę, bierzemy koronę czapki i teraz przy pomocy szydełka od wewnętrznej strony, można to palcem tutaj gdzieś jakoś zrobić, ale lepiej przy pomocy szydełka, wbijamy dowolne, malutkie szydełko gdzieś po jednej stronie w ten sposób i przeciągamy jeden z tych sznureczków na wewnętrzną stronę. Jeden sznureczek już jest w środku. I teraz w innym miejscu, po drugiej stronie, również wbijamy szydełko i łapiemy drugi sznureczek. Przeciągamy go na wewnętrzną stronę czapki. I teraz od wewnętrznej strony czapki związujemy to najlepiej na kokardę, po to, żeby móc rozwiązać i odwiązać ten pompon, jeżeli będziemy chciały czapkę prać. Pamiętamy, że pierzemy wyłącznie w ręku. Nie wkładamy do pralki, bo nam się zrobi przepiękna mikroczapka dla lalki sfilcowana, kolorowa. Więc pierzemy wyłącznie ręcznie w produktach przeznaczonych do prania wełny. Mam nadzieję, że ta czapka Wam się podoba. Ja jestem zachwycona efektem tej włóczki. Spróbujcie zrobić sobie również inne kolory. A teraz ja już serdecznie Wam dziękuję za to wspólne nasze dzisiejsze czapkowe, zimowe dzierganie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was do zobaczenia kilku zdjęć końcowych. No i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnym tutorialu.